ksiądz Jerzy przyjeżdżał do nas na nasze komisje. W jakichś tam sprawach różnych takich doradzał nam. Papież wydał swoją encyklikę. Pierwszą chyba to było w 80 roku. I nie wiem, ksiądz Jerzy swoimi chyba kanałami, no na pewno przez kurię, przywiózł nam te nie Observatore Romane, tylko jakieś tam inne gazety, które była właśnie ta encyklika na tego napisana. A myśmy ją tam czytali, żeśmy się ją za tego zapoznawali. I w 80 właśnie chyba to było już pierwszym roku, tylko nie pamiętam, który to był, jaki to był miesiąc, ale myśmy pojechali do Gdańska, wtedy chcieliśmy zabudować tą naszą płytę dla stoczniowców z 70 roku, tablicę w mur przy stoczni. I tam żeśmy pojechali cały autokar i wtedy zamontowaliśmy tą tablicę i ksiądz Jerzy ją poświęcił. Mamy wspaniałe zdjęcia i chcemy właśnie te zdjęcia umieścić tam nad tą naszą płytą jeszcze teraz przed 40. rocznicą. Ksiądz w czasie tej podróży nam opowiadał różne ciekawe rzeczy właśnie z życia chyba ewangelistów. Mówię o życiu Kościoła. Chyba byłem właśnie na tym spotkaniu komisji zakładowej, kiedy nadaliśmy mu honorowe członkostwo naszej komisji zakładowej. To było tak, że myśmy mieli takie plakietki, wkładane były zdjęcia i kto jaką funkcję za tego i stempel był. I wtedy, kiedy ksiądz Jerzy przyszedł do nas na komisję, to byliśmy już po zatwierdzeniu tej wiadomości, że zostanie naszym honorowym członkiem naszej komisji i zostanie patronem naszej huty. Bo zaczęło się, że został najpierw patronem huty Warszawa, a dopiero później po jego śmierci okrzyknięto, że był patronem Solidarności. Współpracował oczywiście z wszystkimi, jeździ po całym kraju, wspomagał to wszystko, ale historycznie rzecz ujmując, był patronem i huty Warszawa. I wtedy na tym spotkaniu była cała komisja i wtedy dostał plakietkę taką od nas, gdzie było jego zdjęcie i też tak samo było napisane, że jest chyba honorowym członkiem komisji zakładowej. Ksiądz Jerzy przyjechał z biskupem Dąbrowskim do huty, bo myśmy ich zaprosili, żeby zobaczyli, jak huta wygląda. Że nie tylko poświęcili sztandar, ale żeby zobaczyli, jak wygląda praca w hucie. Żeby mieli jakieś pojęcie. No i oni się zgodzili z chęcią, no i przyjechali. I pierwsze zdjęcie jest, kiedy witamy ich tutaj przy bramie. Brama na oścież otwarta, przyjeżdżają i wchodzą na teren bramy. I później pochodziliśmy po wydziałach, oczywiście nie po wszystkich, ale poszliśmy na stalownię, poszliśmy na walcownię grubą. Oni zobaczyli potęgę tych maszyn, tego wszystkiego. Przecież młot kuźniczy to miał, nie wiem, chyba z 8 metrów wysokości. To były tak ogromne gabaryty, że to ludzkie pojęcie przechodzi w pewnym momencie, no dla takich, świeżaków, którzy tego nie widzieli. No i obchodziliśmy i na tych zdjęciach to jest, kiedy on ma tą plakietkę tutaj przypiętą. Bardzo się ucieszył z tego, wiem, że był bardzo zadowolony. I później za każdym razem, kiedy przyjeżdżał do huty, to zawsze tą plakietkę miał i dlatego go wartownicy wpuszczali. Był z tego bardzo zadowolony, z tej plakietki i zawsze ją nosił i zawsze się z nią obnosił i pokazywał, że ma. I pierwszą robotniczą pielgrzymkę Świata Pracy, które teraz tam ma ileś tam 30, któryś tam raz, to była zorganizowana przez Jerzego i przez hutników. I oni pierwsi pojechali i to pojechali jeszcze z hasłem Solidarności. Ja tam nie byłem wtedy, ale przeor kazał zwinąć ten sztandar, ten transparent Solidarności.
I oni nie mogli tego rozwinąć, tylko szli z tymi kijami zwijętymi, a ksiądz każdą stację obchodził i tam były modlitwy o sukces, o świat pracy, o ludzi,